Ale dzisiaj okoliczności przyrody, no może bunkrów nie ma, ale też jest wiadomo jak. Nie no, ale powaga, okolica, jakbym tutaj miał do jakiegoś prospektu robić zdjęcia. W każdym razie, jeśli chodzi o samochód, jedni, gdy spojrzą na ten wóz, pomyślą, że przyjechał do nich jakiś wujek. Jednak drudzy, ci bardziej zmotoryzowani, będą wiedzieli, że jest to po prostu Volkswagen Charan, jeśli spojrzą na ten emblemat. To podsumują, że przecież mamy do czynienia z minivanem od Volkswagena, do którego wsadzono silnik od Golfa GTI. Może na wstępie pomiar do setki z Raceboxa. No, chciałem, żeby ten początek był jakiś taki, wiecie, z impetem, ale mimo wszystko ma tutaj wóz wpisane 15,2 sekundy do setki, więc ten jest zdrowy. Maszyna ta została mi udostępniona przez samochodyyużywane.net. Link do samochodyyużywane.net jest w opisie filmu. Pan Michał, dając opis tego samochodu w zapowiedzi, Napisał, że jest to wóz do przemieszczania się, taki bez emocji. No, tak jak wspomniałem, no, silnik od Golfa GTI, a tak w ogóle. Dla mnie Volkswagen Charan znaczy chyba troszeczkę coś więcej i wzbudza pozytywne emocje, ponieważ moją pierwszą próbę autostradową w karierze kierowcy wykonałem właśnie Volkswagenem Charanem pierwszej generacji. Tylko tamten był czerwony z 1.9 TDI pod maską. No tutaj pod maską mamy wolno ssącą benzynową jednostkę, ale o silniku troszeczkę później. Ten egzemplarz jest to Charan pierwszej generacji, ale po pierwszym lifcie, rocznik 2002. Czy jest to taka prawdziwa kiełbasa, prawdziwy wag? Ogólnie Charan pierwszej generacji raczej był zrobiony przez Forda. Był po prostu okrąglejszy, jeśli chodzi o wersję przed liftingiem. No przód, no to po prostu praktycznie miał zmieniony grill. Wiecie, był to taki Volkswagen z designem Forda, nawet jak spojrzymy do środka, tam było okrąglutko, ale tutaj, jak mamy model po lifcie, no to z kolei jest to jakby Ford, któremu Volkswagen zrobił lifting. Nie, no bo już mamy tutaj takie typowo volkswagenowskie kształty z tamtych lat. Lampy też tutaj tak jakby troszeczkę miały nawiązywać do Passata B5 na przykład. Ajejku, aż mi się morda skrzywiła. Bok w zasadzie jest podobny jak w przedlifcie, no i tył Też tutaj już tak mocno zwagowiony. Powiem wam, te lampy, no zupełnie inna bajka niż w przedlifcie, tak bardziej kwadratowo jest troszeczkę. Ja nie wiem, ale jak mamy te dwie lampy po bokach i tą blendę na klapie, wygląda to jak taka jedna lampa, jak w Porsche 911 993. Bądź też nowsze generacje tylko w wersjach 4S. Wtedy lampy z tyłu są takie same prawie jak w Charanie przez całą szerokość. To jest coś niesamowitego, jak inżynierowie Volkswagena te kreski tutaj stawiali. Nie wiem, czy ten środek akurat tutaj pasuje do tej skrajnej lampy. Nie, no wiadomo, nie o to chodzi w Volkswagenie Charanie. Jest to po prostu taki Rodzinny, bardzo obszerny samochód, chociaż mi osobiście akurat bardziej się kojarzy z jeżdżeniem do pracy ekipą, nie wiem, może ze spaleniem papierosów w środku i słuchaniem Eda Sheerana. Charan, czerwone Marlboro. Koszula w kratę też. Jeśli chodzi o mordeczkę, no to wygląda ona w ten sposób tak wagowsko, ostro wagowsko. Wszystkie wloty powietrza z przodu są prawdziwe. Ogólnie zwróćcie uwagę na te lampy. Nie zostały one wymienione, ani nie zostały regenerowane, ani nawet polerowane. Tutaj Michał mi mówił wcześniej. Po prostu ten samochód ma bardzo niski przebieg. Może ma tam jakieś drobiazgi na lakierze, ale to są takie raczej miejskie. Te blizny, te Charany po latach, no to mają już takie żółte lampy. Ten wóz ma 137 000 kilometrów przebiegu, więc to dlatego jest taki piękny, cudowny wręcz. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to powiedzmy jest ono raczej takie średnie, na przykład lusterka są tutaj całe czarne, plastikowe, nawet nie są w kolorze nadwozia. Wszystkie listwy są czarne, klameczki też są czarne, plastikowe, relingi też czarne, matowe. Nie, ale tak na poważnie, bardzo ładnie zachował się ten samochód. No pamiętajcie, że ten wóz ma już 20
22 lata na karku. Felgi 16-calowe, stalóweczki, także w sumie większa kontrola nad wzrokiem. Oponki 195/60, także balony. No dziwnie by tutaj było, gdyby jakiś stens zaamplikowano. No wiecie, też są takie szarany z chromami, w highline'ach, ze skórami i tak dalej, z alusami większymi. Ale w sumie, no wiecie, teraz jak się szuka szarana, no to bardziej się patrzy na silnik, jaki komu będzie pasował, no i na stan tych samochodów, no bo zazwyczaj trafia się na bardzo wyeksploatowane egzemplarze. W ogóle, chociaż cholera wie, czy to akurat Porsche 993, a może tak jakaś Audi S2? Tak, to jest właśnie taki starszy wagowski klimat. W zasadzie nie wiem, czy w tym samochodzie jest więcej Volkswagena, czy więcej Forda, ale silnik jest, o ile wiem, volkswagenowski. Bagażnik jest olbrzymi, nawet nie sprawdzałem, ile on ma tutaj litrów. Samochód może być 7-osobowy. Wystarczyłoby sobie tutaj dokupić 2 fotele i nawet byśmy jeszcze troszeczkę bagażnika mieli. No ale tak, jadąc w 5 osób, 5 osobnych foteli, zobaczymy, czy one mają w ogóle Isofix. Proszę bardzo, jest koło zapasowe. Proszę, nawet pasy tutaj na tył. Wystarczy włożyć fotele i ciśniemy. I ładujemy tutaj kogoś z tyłu. Proszę, też roletka. Co my tutaj mamy? Schoweczki jakieś. Ale to w ogóle jak mięciutko, fajnie wykończone jest. Tutaj jeszcze jakieś skrytki po bokach. Jak tak dotykamy, to troszeczkę się to odzywa. To ogólnie jest takie chyba fordowskie bardziej, bo w wagu by to było raczej kwadratowe. W Fordzie takie lubili owalne kształty właśnie w tamtych latach. Klameczki też nie są wagowskie, takie bardziej fordowskie chyba. Dźwięk chyba też jest troszeczkę bardziej fordowski, w Volkswagenie byłby większy bas. No, porównuję tak z perspektywy Passata B5, ponieważ to są mniej więcej te same lata. No i proszę, boczek drzwiowy. Tutaj jest raczej twardy, tutaj jest bardzo mięciutko. To wagowski chyba materiał już. Korbeusze, także większa kontrola nad wdychanym powietrzem. Nie będzie tutaj jakaś tam klimatyzacja, jakaś maszyna decydowała, czym będziemy oddychać. Duży schowek. Wnętrze w tym samochodzie można oczywiście jakby pod siebie dostosować. Można wymontować sobie te wszystkie fotele. Można na przykład, nie wiem, te 2 fotele umieścić całkowicie z tyłu i tutaj będzie przestrzeń wtedy różnie. W każdym razie tutaj mamy w tej konfiguracji, tak dla 5-osobowej rodzinki, mamy tutaj normalnie uchwyty na foteliki dziecięce i myślę, że w tym samochodzie na luzaku tutaj 3 foteliki wejdą. Cholera, jest to tańszy wóz, jest to taki normalny samochód w zasadzie, ale takiego czegoś dziś, no to praktycznie, no nie wiem, no ciężko znaleźć taki samochód, żeby było, a to, nie wiem, nawet ciężko mi o tym samochodzie mówić, że jest to minivan, tylko raczej już taki busik prawie. Tak jak Renault Espace kiedyś, no to było też coś takiego bardzo obszernego, a później zrobił się z tego jakiś taki przerośnięty SUV crossover. Tapicereczka raczej nie taka do pracy wzorek, bo taki jest za wesoły. Raczej rodzinna taka, rodzinna. Ale teraz w nowej kamerze mogę tutaj wam dokładnie pokazywać te wzorki. Super to wygląda. No i dobra, wejdziemy do środka, ale tutaj już widzę, że podłoga jest dość wysoko. Zupełnie takie mam wrażenie, jakby to był samochód elektryczny i tutaj byłaby bateria. Normalnie bym tu załadował baterię, takim sobie elektrykiem ciekawym jeździł. No i co? Mam 198 cm wzrostu, ten fotel wyregulowany jest pode mnie, tak w miarę wygodnie. No i co? Mieszczę się tutaj, dosłownie delikatnie dotykam o fotel, ale jeśli chodzi o miejsce na głowę, no to już tutaj wyraźnie, jakbym tak się jak tak się wyprostuję, no to normalnie czachą o sufit dotykam, co mnie troszeczkę zdziwiło, ale wiecie, mój wzrost, no to ja 8,6 rocznik Czarnobyla, no to tak jakoś wystrzeliłem do góry też. Troszeczkę szara, ale taka przestronna, praktyczna kabina. Masa schowków, siedzi się tutaj dość wygodnie. W ogóle czuć, że ten samochód nie jest jeszcze jakiś taki wysiedziany. Kanapa z tyłu na przykład, czy fotele są raczej takie troszeczkę sztywniejsze, jak w dzisiejszych Audi bym powiedział. Proszę, jaka kabina, tutaj nawiewy, ale dywaniczki, wszystko. Czyli z przodu. A może tutaj troszeczkę bardziej volkswagenowsko, nie wiem. Boczek drzwiowy, tak samo chyba jak z tyłu.
Chociaż tu jest chyba delikatnie miękkie u góry. No i tutaj legendarna jakość Volkswagena z tamtych lat. No widzicie, no to w każdym wagu niestety z takimi mankamentami trzeba się liczyć. Strasznie się te plastiki tutaj rysują. Albo schodzi taka ta warstwa wierzchnia, albo po prostu jest to porysowane. No tak jest. Nie, ale 20-letni Volkswagen to Volkswagen. Jestem pewny, że tych boczków drzwiowych Ford nie robił. No kierowniczka, no to też tutaj widać pewne takie jakby otarcie, ale to nie jest w zasadzie od jakichś takich, wiecie, eksploatacji, że ktoś jakimiś tam, no kurczę, słowa mi zabrakło, że z sygnetami jakimiś jeździł. Po prostu te kierownice w starszych Volkswagenach, czy też Skodach, no to bardzo się zużywają. I tyle. Trzeba się z tym pogodzić. Tapicereczka, tutaj z przodu proszę, fotele. Czekajcie, bo tutaj widzę jeszcze jakiś schoweczek. Tak, jest taki schoweczek. O dziwo, audio gra tutaj całkiem nieźle. Wejdziemy. I co? Perspektywa z oczu kierowcy. Jest wręcz świetnie. Jedynie co można byłoby się tutaj przyczepić, no to te słupki ze względu na tak łagodnie opadającą linię z przodu tego samochodu, no to te słupki są długie i troszeczkę ograniczają widoczność, ale ogólnie no to takie już troszeczkę czepianie jest się. W ogóle jaki zapach jest w tym samochodzie, takiego, to już zapach waga z tamtych lat. Pewnie materiał, czy też to, co jest w fotelu, tak po latach pachnie. No i deska też tutaj ostro zawiewa Volkswagenem. Jest miękka. Tutaj, proszę bardzo, wagowsko, schoweczki. To jest akurat twardy element, ale to jest miękko wykończone tutaj w środku. Tutaj również jest taki oto, schoweczek. Dekor Black Piano. Jest to chyba pierwszy Volkswagen na świecie, w którym jest Black Piano, tak mi się wydaje. Od razu tutaj zajrzyjmy do schowka. No, miękko wykończony, ale nie jest akurat za duży. Konsola centralna. Uchwyty na kubeczki, 2 radyjko, akurat customowe, blaupunkcik. Tutaj na telefonik można sobie odłożyć. Jest to miękko wykończone. A może odpalimy sobie w ogóle? O! No, silniczek, benzynka. Ojejku, gdy się na to wszystko patrzy, w ogóle się patrzy z zewnątrz na ten samochód, to tak tutaj pasuje dźwięk 1.9 TDI, że to mała bania. A tu cyk, cichutko i płynnie pracująca benzynka. Taka prawdziwa wolnossąca, prawdziwa. Hashtag szczerość. Klimatyzacja dwustrefowa na przednią strefę pasażerską oraz na tylną. Proszę, elegancko, automatyczna. I na dole kieptacka, ale bym tutaj kiepował, muszę przyznać, chętnie bardzo. Elektryczne szyby z przodu i gałęcjusz też taki volkswagenowski. O, nawet taki chromik, coś jakieś jest tutaj urozmaicenie. Liczniki są bardzo podobne do tych, jakie miałem w Passacie B5, ale chyba tutaj jest inna czcionka. Ogólnie są, myślę, większe tarcze, tak mi się wydaje. Mały komputer pokładowy, ale jest. Proszę bardzo. Normalny taki komputerek pokładowy. Poduszki powietrzne mamy tutaj 4, 2 z przodu i po bokach w przednich fotelach. Dobra, to jest taki szaranik, normalny, prosty samochód. Gasimy, przejdźmy pod maskę i cyk. O kurczę, to chyba jakieś taki fordowskie mi się wydaje, troszkę fordowskie. Znaczy nie wiem czy fordowskie, ale na pewno nie volkswagenowskie. No według mnie silniczek 2.0, jasna sprawa, 2-litrowa, 8-zaworowa benzyna, generująca 115 koni mechanicznych oraz 170 Nm, wtrysk oczywiście pośredni. I taki silnik w tym samochodzie nie jest wcale takim głupim pomysłem. Wiadomo, jednostka 2.0, wolnossąca taka, no to auto będzie troszeczkę mniej elastyczne, trzeba będzie troszeczkę je przeciągać po obrotach, by lepiej się zbierało. TDI, no to wiadomo, diesel ciągnie od dołu, ciosy z turbiny. Wiecie, z drugiej strony ta turbina tak tam wjeżdża na bezczela przy 2000 obrotów, a tutaj liniowo wolnossący silniczek, takie płynne rozwijanie mocy. Ja tam wolę mieć większą kontrolę nad momentem obrotowym. Tym bardziej jeszcze jak tutaj mam manualną skrzynię biegów, ale 6-stopniową. Mi się wydaje, że jest to fajna opcja, by sobie tutaj normalnie na bezczela zamontować gaz. Ja wiem, że się pojawią komentarze, że ty Petrol, skończyłeś i nie masz szacunku do silnika. Chłopie, tutaj gazik idealnie by wjechał, tym bardziej, że ten samochód ma średnie zużycie paliwa wpisane przez producenta gdzieś, no nie, 9,6
litra coś takiego. Wiecie, jak tutaj sobie po wioskach i krajóweczkami jeździłem, no to nawet można zejść ze zużyciem do 7, powiedzmy, litrów z kawałkiem, ale jakieś centrum miasta, autostrada, gdy jedziemy troszeczkę szybciej, no to zużycie nam tutaj z pewnością wzrośnie i będzie wyższe niż w 1.9 TDI. Gaziutek, poza tym spalanie spalaniem, ale na przykład, nie wiem, w TDI-ku, no to już nie będę wspominał, co ja uważam o 1.9 TDI, ale tak obiektywnie, jakieś pompowtryski, jakieś tulejowanie chyba tych pompowtrysków, czy coś takiego się robi, może paść turbina, może różne rzeczy w 1.9 TDI mogą się wydarzyć. A tu właściwie mamy 2-litrowy, taki wolnossący, 8-zaworowy benzyniaczek, no taki cepek, który powinien nas napędzać do pierwszej setki w 15,2 sekundy. Pomiar jest na początku 13,5 jakoś. A jeśli mowa o prędkości maksymalnej, producent deklaruje 177 km na godzinę. Myślę, że mogę pchać się tutaj za kierownicę i cisnąć na przejście graniczne w Kołbaskowie, by to zweryfikować. Jesteśmy na miejscu, przejście graniczne w Kołbaskowie, ale dzisiaj Vag Nation. W ogóle zobaczcie, jak tutaj mi do twarzy w szaranie. Zero przypału. Myślę, że dzisiaj kontroli na granicy nie będę miał. Taki swój chłop. Palimy maszynę, ale czy tak koniecznie przy tym soundcheck? 4 cylindry, wolnossąca benzynka. Zamiast tego test wyciszenia. Tabelkę z rankingiem z moich wyników z testów wyciszenia macie w opisie filmu. No i tak to wygląda. Możecie sobie porównać, jak taki szaran z 2002 roku wypada na tle innych samochodów. O, raceboxik, nie bój się! Skasowałem zużycie paliwa od razu. Klimatyzacja wyłączona. No i możemy startować. Ale tutaj powinna być fajna perspektywa w takim szaraniarzu. Nie, fajnie! Te zegary na niebiesko podświetlone. Czerwone wskazówy, jak w Passacie B5. Fajnie, że tutaj, kurczę, jest ten silnik benzynowy. Znaczy tak, jeśli chodzi o wokalne doznania, no bo posłuchajcie. Jak jakaś Honda nawet. Taki lekko JDM hashtag tutaj bym wrzucił. No i dobra. No, auto niby ponad 15 sekund do setki. A to nieprawda, jest szybsze po latach. Widocznie się dopiero dotarło. Nie, ten silnik to prosty. No zobaczcie. O! I dopiero teraz już nie chciałem mielić dalej. Coś tutaj jest mocy, tylko trzeba na obroty wkręcać ten silnik, no. No i dobra. Pojedziemy sobie za ciężarówkami, już nie będziemy tam kombinować. Tutaj będziemy z pewnością korzystać z cieni aerodynamicznych. Wiecie, jak to z tym dźwiękiem jest. Jeśli byłoby tutaj 1.9 TDI pod maską, czy nawet w tych szaranach było 2.0, takie szarany tej generacji były produkowane chyba do 2010 roku. Jeszcze miały jeden lift, był 2.0 TDI, ale 4 cylindry. Jeśli, wiecie, niektórzy mi piszą, że w elektryku, no to wada, że nie ma dźwięku. Oj, jeśli samochód ma dźwięk 4-cylindrowego diesla, to dla mnie nawet to byłaby wada. No tutaj to jest, no po prostu miękka praca, no. Dobra, ja ściągam kamerę, albo nie jeszcze, zobaczcie. Taki mamy raczej boczny wiatr. I ściągam kamerę, żeby tutaj nie być jakimś takim przypałowcem. O, taki wujek Marek przyjechał szaranem. Wujek Marek. Cześć wujek! Cześć! Nie będzie kontroli. Nie, jak ja sobie tak wyglądam, sobie jadę. O, ale tam zobaczcie, Passata B5 skontrolowali. Dobrze mi się z oczu patrzy. A pan tutaj czego szuka? A ja tylko zobaczyć, czy... Co zobaczyć? No czy 200 pociągnie ten szaran? A, no dobrze, no to zapraszamy. No dobra. Dobra, wyzeruję tutaj, niech będzie. Dobra, ciśniemy. Niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń.
Ja zauważyłem, że przy 6000 no to już tak lekko zaczyna się puchnięcie. Dlatego do tych 6000 lepiej zmieniać sobie biegi. No i proszę, takim szaranem sobie ciśniemy. 163, 4. No i pod górkę. I tu już nie przyspieszymy z pewnością, a nawet zwolnimy. No i dobra. I co z tego? I tak w Polsce jest ograniczenie do 140. Ej, takim szalanem wygodnie się tutaj w ogóle siedzi. Przyjemnie się całkiem jedzie. Ogólnie ja tutaj decybelomierz mam zamiast paczki fajek. No ludzie, w szaranie. No jak taki stolarz troszeczkę wyglądam. Nie, ogólnie takim szaranem naprawdę przyjemnie się jedzie wagami z tych lat. W Passatem też się całkiem przyjemnie jechało, muszę przyznać. I to było w nim bardzo, bardzo złudne. No tutaj, no wiecie, są samochody cichsze trochę i tak dalej, lepiej wyciszone. Ale naprawdę ta obszerność kabiny za tą cenę osiągi no, takie normalne, do śmigania na co dzień, wystarczające po prostu i tyle. Ale jeśli chcemy coś wyprzedzić, czy tam nie wiem, no załadować się tutaj w 5 albo 7 osób, jakbyśmy sobie fotele jeszcze dowalili i bagaże, no spotkałem się z opiniami w komentarzach, że podobno jeśli tutaj mamy wolnossącą, taką większą jednostkę, 2 litry, no to już nie jest taka wcale mała jednostka, to lepiej będzie samochód podjeżdżał pod górę załadowany. W ogóle to jest mega śmieszne, bo coś mi się wydaje, że jakby tutaj 1.0 TSI w ogóle pod maską 115-konne pracowało, elastyczne, z momentem obrotu, nie wiem, 200 Nm, nie 170 i w większym zakresie, to chyba lepiej by się ten szaran nawet zbierał, ale nie, 2.0 wolnossące, no to tak, no to dobrze będzie się zbierać z pewnością. Jak pociśniemy pod 6000 obrotów, to się będzie zbierać, no. Jakoś. 90 km na godzinę prędkości obrotowe, 6. bieg. No to mamy tutaj 2382 obroty. No i teraz dobra. No lepiej ciągnie. Akurat jest teraz pod górkę, tylko jadę sam niezaładowany. Wolnossący silnik, do dechy ciągle trzymam. To 10. Nie da rady do 120. Ograniczenie do 100. Ja bym wolał turbo. No ale wiecie. Ale za to można tutaj gazik sobie wrzucić. O, jest to fajny silnik pod gaz. Tak szczerze, czy tu jest istotna prędkość maksymalna? Wiadomo, że robimy ten test tak bardziej rekreacyjnie. Auto jest w bardzo fajnym stanie. No, możecie sobie je kupić. Wiadomo, nie jest najtańszy, że tam za 5-6 tysięcy złotych, ale coś za coś. Dobra, wiecie co, tutaj zbadamy sobie 100-150 chyba lepiej i ciśniemy tak lekko z górki, później lekko pod górkę, mam wrażenie, że będzie. No ładnie sprzęgło i skrzynia tutaj chodzą. Skrzynia naprawdę bardzo fajnie chodzi. Dobra, już na tym biegu się doczłapiemy do 150. No, tego się spodziewałem. 21 sekund, 100-150, piąteczka. No tu już odpuściłem pod górę, bez sensu cisnąć. No. No panie, 177 tutaj jest wpisane. No i mamy, dobra, ja sobie wrzucę 6. bieg. 180! I tak nawet trzyma tą prędkość. No tutaj lekko pod górkę, tutaj znowu tak lekko z góreczki. No ale przy tym wietrzy ciągle. Nie, zdrowizna. Dobra, ja tutaj dam szaranowi troszeczkę odpocząć i za chwilkę depniemy sobie na odcinku
specjalnym. Dobra, prędkości obrotowe może 140, no to mamy kurczę wysoko 3700 obrotów, 3698 i 120. Akurat Forda tutaj puścimy Transita. Transicik. Transit Custom. Pójdziemy w cieniu aerodynamicznym, zanim pójdziemy. I 120 no to 3182 gdzieś. Dobra, piąteczka, bo go nie dogonimy. 100-200 szczerze nie liczyłbym. Dobra, leci. Wściekły stolarz. No powiem wam, idealnie ten busik nam tutaj wleci na cień aerodynamiczny. Dobra, damy 6. bieg. To już przy tych obrotach takich od 4,5 w górę to już chyba obojętne, czy 5. bieg, czy 6. Dobra. No i co? I ciśniemy. Lecimy, proszę państwa. Numery ZGR, całe Gryfino. Lecimy. Proszę. Proszę, yeah. No. I co? 187 km na godzinę według GPS-u. Pięknie. Szaranior, brawo. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Na Szmyln. Ej, wiecie co? 14,3 litra. Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej. Naprawdę, gdyby tutaj był gaziutek, no to nawet nie byłoby takie duże kosztowo. Drogi kosztowo ten przejazd. Spodziewałem się, że spali więcej, wiecie, no tutaj ten silnik ma co robić w tej budzie. Auto waży jakoś troszkę poniżej 1700 kg. Tak jak mój Mercedes klasy A. O, 2. I co? I ciśniemy? Ciśniemy. Ja. Nie, dobrze jest. W ogóle jakbym z zewnątrz takiego widział Gostka, który w koszulę w kratę ciśnie szaranem. Ciekawe. Ciekawe. Może stylóweczkę czas zmienić, Marku? Co? A few moments later. Nie no kurczę, nie dało się już szybciej pojechać. Nie będę zwalał na ruch, po prostu no już i tak ciężko było. W ogóle tutaj ten podłokietniczek jaki jest regulowany na taką rolkę od dołu. O, sobie zrobimy tak. O. I marbolasa czerwonego. Nie no, ale 187 km na godzinę według GPS-u i widzieliście, nawet jak troszeczkę równiej było, ten samochód normalnie te 177 cisnął. Jakby był wiatr w dupkę, to by były 2 paczki, uważam. A wiecie, że już paroma samochodami na próbie autostradowej byłem i ten wiatr już mam tak trochę wyczuty. I dobra, myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta wspaniała przecież próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.